Witam na działce. Dzisiaj kolejne nawożenie borówki i przy okazji mojego nawożenia chciałbym poruszyć temat błędów w nawożeniu borówki. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, przypomnę Wam pokrótce moje nawożenie. U mnie nawożenie borówki odbywa się poprzez fertygację, czyli rozmieszanie nawozu Calfon z wodą, konkretnie z deszczówką. Fertygację w zalecanej dawce przez producenta nawozu, czyli 0,2%. U mnie jest to 400 g nawozu na 200-litrową beczkę deszczówki. Stosuję co 2 tygodnie, czyli 2 razy w miesiącu. Dodatkowo raz w miesiącu podaję siarcza namonu w ilości 1 kg na 200 litrów deszczówki i wtedy zmniejszam ilość nawozu Calfon do 300 g na 200 litrów, jeżeli jednocześnie stosuję siarcza namonu. Takie nawożenie stosuję od kwietnia do końca czerwca. Od lipca będę stosował inne nawożenie, ale o tym będzie kolejny odcinek. Wracając do błędów w nawożeniu borówki, zacznę paradoksalnie od tego, że jej nie podlewamy. Tak, dokładnie, woda jest niejako pierwszym i podstawowym nawozem dla borówki. Borówka ma duże zapotrzebowanie na wodę i to w różnych fazach swojego wzrostu. Jeżeli mamy borówki na działce, dobrze by było, żebyśmy zaopatrzyli się w beczkę do deszczówki, gdyż do podlewania borówki należy unikać twardej wody z kranu, której pH jest powyżej 7 i będziemy po prostu odkwaszać glebę pod borówką. A przypominam, borówka lubi kwaśne środowisko w okolicach 4 pH. Jeśli chodzi o nawożenie, to tu pojawia się pierwszy i zasadniczy problem, że borówki w ogóle nie nawozimy. A niestety borówka lubi nawożenie i jest akurat tą rośliną, która takiego nawożenia wymaga. Jeśli mamy niewiele krzaków borówki, to takie jedno opakowanie nawozu, np. fluorowitu 5-kilowe posypowego, starczy nam naprawdę na bardzo długo. Ja u rodziców na borówkach go stosuję raz w miesiącu, od kwietnia do końca czerwca. Małą garść około 30 gram. Czy choćby takie opakowanie 10 kg nawozu Calfon, które mam u siebie do rozpuszczania w wodzie, też starczy nam naprawdę na bardzo długo. Drugim błędem, jaki robimy, to podajemy nawóz, jaki akurat mamy, gdzieś w garażu, w komórce i często się może okazać, że jest to nawóz wapniowy podnoszący pH gleby, co jest niekorzystne dla borówki. Dlatego dobór odpowiedniego nawozu jest również bardzo ważny. Kolejnym błędem jest zastosowanie zbyt dużych dawek nawozów azotowych, które mogą prowadzić do nadmiernego wzrostu pędów kosztem owoców i wychodzi, że mamy bujny krzew pełen liści, a owoców na nim praktycznie nie ma. I ostatnim błędem, jaki nawet obserwuję na YouTube, jest to, że źle podajemy ten nawóz. Nawet ostatnio widziałem film na YouTube, gdzie autor wręcz odciągał kawałki agrotkaniny, żeby podać pod spód trochę nawozu. Dodatkowo robił to pod samym krzakiem, tuż przy szyjce, a przypominam, to rozrost korzenia spowoduje nam rozrost całej rośliny. Jeśli będziemy podawali nawóz tuż przy podstawie, nie będziemy stymulować korzeni do poszukiwania i rozrastania się bryły korzeniowej. Więc jeśli na przykład tak jak ja mamy korę i do tego pod spodem agrotkaninę, to zdecydujmy się na nawóz rozpuszczalny. Rozpuśćmy go nawet w konewce 10 litrów i podlejmy nasze borówki na większym obszarze, na przykład koło o średnicy 70-80 cm, a nie podawajmy nawóz, można powiedzieć, pod nosem borówki. I to tyle na dziś. Jeśli filmik oczywiście się podobał, no to zostawcie mi kciuk w górę. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Pozdrawiam.